C'est lui votre ami? Attends, il y avait un drone. C'est vous le drone? Non, non. J'ai un drone, il y a un Il y drone. avait un drone, mais c'est quoi ça là? Un drone? Ah, ça va? Je cherche le drone. Attends, c'est quoi qu'il a dans le sac? C'est le drone ou pas? Yeah. Yes. Nowe wyzwanie, adrenalina. Spoglądam w górę, tego właśnie dziś chcę. Nic się nie liczy, rozgrzewam mięśnie. Wszystkie emocje są jak zaciśnięta pięść. Już. To jest niemożliwe. Pół godziny to trwało. Powiedzieli mi, że następnym razem mam jeszcze do tego serduszka sobie dopisać, że I love France Police. Na serio. Nie no, na serio właśnie żartowali tak sobie, że... No, niestety nie obyło się bez konsekwencji. Dostałem papier. Moja ostatnia wspinaczka to była w Paryżu. Zdecydowanie. Kurwa, po 4 latach nareszcie, ja ale mam to z głowy. Już nie chcę tu w ogóle... To tak na gorąco, a jak ostygna, to powiem coś bardziej z sensem. Siema. 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 Właśnie wracając z komisariatu spotkałem widzów, także fajnie. Przyjechaliśmy specjalnie dla ciebie. Bardzo mi miło. Dzięki. Dziękujemy. Także lecę na kolację i odpoczywać. Trzymaj się. Nie? Trzymaj się. Dzięki. Jesteś gość. Dostałem właśnie fanarta od Emanuela Piona. Ray-Banoty. Czaicie, że ja dopiero teraz się dowiedziałem, że spadły mi okulary. Właśnie Emanuel z tatą mi jeszcze okulary przynieśli i że one mi spadły. Ale ze mnie młodszy, ja w ogóle, jak ja mogłem, to był błąd. Dobrze, że to nie był termos. Z yerbą. No. Good job, guys. Wszyscy. My dziękujemy, kurczę. My dziękujemy właśnie. Artur. Nie ma sprawy. 24. Yeah. W dobrym miejscu, w dobrym czasie. Wszystko fajnie się udało, także dziękuję za dotrwanie do końca i... Pozdro! Natomiast spotkanie z widzami w Paryżu uważam za udane. Dziękuję za tak liczne przybycie. Było wielu Polaków. Pamiętam, że jak mnie wyprowadzali z tego po wszystkim, no to trochę tych osób tam podbijało, nie? Z aparatami, zdjęciami robili. Więc tak, o to chodziło. Mamy to. Udało się. Czy projekt z Paryżem jest zamknięty? Czy jeszcze chciałbyś coś tam zdobyć? Myślałeś kiedyś o wspinaczce w Londynie? W Londynie już się kiedyś wspinałem, ale dobra, zacznijmy od początku tego pytania. Projekt z Paryżem uważam za zamknięty. No, jak właśnie o Paryż, to szychta. Ten moment, kiedy przez 4 lata chciałeś coś zrobić i zrobiłeś to i to już jest zrobione. Jest to bez wątpienia długo wyczekiwany moment, który z pozoru mógłby być bardzo szczęśliwym momentem. No i poniekąd taki jest, ale skąd ta pustka? 3 dni temu była wspinaczka na Montparnasse. Wróciliśmy wczoraj do Polski. Materiału ogólnie nazbierało się 300 GB z samej wspinaczki, a ogólnie z całego tripu jest około 1 tera. Także jest co montować. I teraz cięcie
i widzimy się, kiedy ostygniemy już maksymalnie i filmy zostaną zmontowane, czyli za jakieś 2 tygodnie. Cięcie! Witam ponownie. Miesiąc później, miesiąc starszy. Dokładnie 28 dni temu była wspinaczka na Montparnasse. Dokładnie 5 dni temu była premiera filmu z tej wspinaczki. Także napija się kawy, żeby bardziej mi się chciało godać. No i zanim zacznę godać, to przypomnę wszystkim, że mają rabat. 10% zniżki na cały asortyment. Na dole są napisane szczegóły. No i oprócz tego rabatu jest jeszcze konkurs dla wszystkich klientów sklepu yerbanut.com. Aby wygrać, trzeba się zaopatrzyć w taką yerba albo w taką kawa. No i trzeba zrobić zdjęcie, jakieś kreatywne zdjęcie z jednym z tych 2 produktów i wysłać to na ten adres, co tu na dole jest napisane. No i my co miesiąc będziemy wybierać takie zdjęcie miesiąca, będziemy je umieszczać na naszym Instagramie yerbanotowym, no wyłaniając tym samym zwycięzcę konkursu. No i zwycięzca będzie wygrywać bon o wysokości 200 zł na zakupy na yerbanot.com. No i właśnie to będzie taki dożywotni konkurs trwający cały rok i my co miesiąc będziemy wybierać jednego właśnie laureata, nagrody. Także ta yerba, ta kawa, zdjęcie i możesz wygrać. I to tyle, jak chodzi o reklamowanie mojego sklepu www.yerbanot.com. Film z mojej ostatniej wspinaczki na Montparnasse odniósł sukces na YouTubie, albowiem tuż za rogiem widać 1 057 000 polubień oraz 5,5 tysiąca komentarzy. To jest dużo i to jest dobre. Fajnie, że udało mi się tak na siebie uwagę zwrócić i tym samym pomóc trochę. Oprócz tego, że samemu sobie oraz moim ludziom, no to pomóc jeszcze Michałowi Skowronkowi z Bytomia. Bo jak wiecie, od samego początku, koło całej tej akcji właśnie z tą wspinaczką, też zbieramy pieniądze na rehabilitację mojego kolegi tutaj z okolicznego miasta, z sąsiedniego miasta, z Bytomia. No i jak wiecie, ubrania, w których wspinałem się na Montparnasse, wystawiłem na aukcję. Te moje buty, w których się wspinałem na Montparnasse. Jedna koszulka, w której się wspinałem i druga. Nie wiem, czy sprawdzaliście sobie właśnie tą stronę na Facebooku. Jest właśnie taka grupa utworzona, licytacje dla Michała. No i tam, z tego co tu widać w komentarzach, to moja koszulka Ćpaj Sport z sercem BNT jest już wylicytowana 11 000 złotych. Koszulka z serduszkiem. Marcin Jaworski okazał chęć zapłacenia za tą koszulkę 11 000 złotych. To nie będzie dla mnie pieniądze, tylko całość przelewamy na licytację, całość przelewamy na zrzutkę na Michała Skowronka, właśnie na rehabilitację. Więc ta koszulka poszła za 11 000. Później jeszcze jest koszulka z kotem. Koszulka z kotem poszła za... Znaczy jeszcze nie poszła, jeszcze do poniedziałku trwa licytacja i można jeszcze przebijać te ceny. Widzę, że ta koszulka za 2000 zł. Daniel Formicki chce zapłacić za koszulkę z kotem, w której się wspinałem, 2000 zł. No i jeszcze buty są. Buty były wystawione trochę wcześniej niż koszulki. No i aktualna cena za te buty to 6000 zł. 6000 zł za buty.
Jeśli ci ludzie, którzy się tu zadeklarowali w tych komentarzach, faktycznie się dobrze zadeklarowali, no to prawie 20 000 złotych dzięki tym ubraniom uda mi się tam ogarnąć na tą zrzutkę. Więc fajnie, cieszę się. Tak to teraz będziemy robić, bo tak się to robi. Wspinaczka po ścianie wieżowca na jego dach jest o wiele łatwiejsza w momencie, kiedy okna są umyte. Czyste okna, świeżo umyte okna ułatwiają sprawę takim właśnie urban climberom jak ja. No i miałem bardzo duże szczęście, bo właśnie wieża Montparnasse była świeżo umytą wieżą, przez co przyczepność moich butów do szyn była doskonała. Wspinanie było piękne, czucie, struktury, listwy w ogóle nie zgrzypiały, wszystko było stabilne, zero luzów, wszystko było dobrze dopasowane, przykręcone. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków. Od kilkadziesiąt lat ma ten wieżowiec już, no a mimo tego jest stabilny. Mimo tej doskonałej przyczepności nie obyło się bez niechcianych niespodzianek, takich jak delikatny skurcz w prawej nodze, skurcz prawej nogi oraz ból biodra w tym miejscu. Z czego to wynikało? To wynikało z tego, że wspinaczka powinna przebiegać raz zaczynając z prawej nogi, raz zaczynając z lewej nogi. A ja zaczynałem wszystko z prawej nogi, ponieważ instynkt wziął górę. Ja ogólnie mam prawostrona, mam trochę mocniejszą od lewej. Silniejszy przyblok na prawej. No i przez to zaczynałem instynktownie wszystko z prawej nogi bardziej niż z lewej. Właściwie z lewej ani razu nie zacząłem. Przez to niesymetrycznie obciążałem swój organizm, przez co pojawił się taki lekki dysbalans i później przez 2 dni bolało mnie biodro w tym momencie. No bo ja ciągle tą prawą nogą właśnie zaczynał, nie? Kiedy robiłem treningi na symulatorze, pamiętałem o tym, żeby raz zaczynać z prawej, raz z lewej. No ale tu nie było tych 200 metrów pod nogami i gdzieś te instynkty były takie uśpione. No i obudziły się dopiero właśnie w dniu sądu podczas wspinaczki na Montparnasse. Obudziły się te właśnie pierwotne zmysły oraz instynkty. No i instynktownie korzystałem z silniejszej części swojego ciała, czyli właśnie z prawej ręki. No i przez to, nie do końca to poszło z moim planem. Powinienem złapać właśnie mój instynkt za mordę i trzymać go na uwięzi, bo to ja jest właśnie jakby panem i władcą mojego organizmu. No i to tako trochę była lipa. Niespodzianek, których nie wziąłem pod uwagę, było więcej. Chodzi o otwieranie okien. Tam co 3 piętra bodajże serwisanci z tego wieżowca, dozorcy, czy tam różni ogarniacze właśnie, oni otwierali mi okna cały czas. Ja po zewnętrznej stronie obiektu przemieszczał się do góry, a oni po wewnętrznej stronie obiektu razem ze mną się przemieszczali do góry i otwierali mi czasami okna. I właśnie pytając, czy potrzebuję pomocy, czy coś. Możliwość ucieczki co 3 piętra przez otwarte okienko w tym całym labiryncie okien to ułatwiło bardzo sprawę związaną z niesieniem tego psychicznie. Przez to, że oni otwierali te okna, to było takie trochę łatwe do jakby strawienia przez mój mózg i co 3 piętra w zasadzie mogłem podziękować. To moim zdaniem zmniejszyło trochę wycenę trudności całej tej wspinaczki, którą wyceniam na 6C. Cała wspinaczka na wieżowiec od ziemi do dachu wyceniam na 6C, natomiast pojedynczy ruch potrzebny do pokonania jednego piętra wyceniłbym na 5A. Jest to też, te wyceny później zależą, bo jak ktoś jest bardzo nieporozciągany, no to dla niego to będzie jeszcze trudniejsze, a jak ktoś ma bardzo krótkie ręce, to do niego to będzie tak trudne, że to będzie wręcz niemożliwe, więc moim zdaniem skala trudności takiej rozpieraczki
może zależeć od wspinacza, bo dla kogoś małego będzie trudniej, dla kogoś większego będzie łatwiej. Myślę, że jakby ktoś właził po tych szerokich oknach z jeszcze szerszym rozstawem rąk niż mój, chociaż mój nie jest wcale jakiś taki wybitny, ale no na przykład ktoś o dłuższych rękach jakby tam właził, to miałby jeszcze łatwiej. Wspinaczka była we Francji, także wycenił wspinaczka na Montparnasse po francusku, nie? Czyli jedno okno to jest taki ruch za 5A, a całość wspinaczki wyceniam na 6C. Sytuacja, w której pracownicy wieży otwierali mi okna, sprowadziła na mnie takie podobne uczucie, które może czuć zagubiony na pustyni człowiek, który się zgubił, no i nagle on widzi na środku tej pustyni właśnie taką oazę z wodą. No bo ja w życiu bym nie przypuszczał, że wspinając się na Montparnasse będę mógł się napić wody, której nie zabrałem ze sobą wcześniej. No bo w zeszłym roku miałem ze sobą wodę, a w tym roku nie miałem ze sobą wody. Co jeszcze mi ułatwiło wspinaczkę? No oczywiście aplauz moich widzów, którzy brali udział w spotkaniu z widzami w Paryżu, bo to było takie spotkanie z widzami też. No i właśnie jeszcze mi pomagał ambient w uchu, bo ja miał cały czas ze sobą ta słuchawka w uchu, taką słuchawkę agenta, którą zresztą później zgubiłem u góry, jak ściągałem GoPro, jak policja mnie już przejęła, a właściwie policjantki i policjant. No to jak ściągałem GoPro, to mi się musiało zahaczyć i mi spadła ta słuchawka gdzieś na dachu i no nie odzyskałem już jej. No ale miałem tą słuchawkę na uchu, żeby mieć kontakt z bazą i przez cały czas w tej słuchawce leciał mi taki cichy ambient, takiego wiecie, sleep music do zasypiania, nie? I to tak sobie właśnie lekko taki ambient w uchu i to mi trochę, wiecie, pomagało jakby wygenerować te fale alfa w mózgu. No i to mi pomogło też jakby znieść ten cały ciężar psychiczny związany ze wspinaczką bez asekuracji. Ogólnie ciekawych momentów w czasie wspinaczki było fest dużo. Jednym z takich najbardziej ciekawych momentów, niepowtarzalnych w życiu, więc takich jednych na 1000, no to był ten moment, jak byłem już na 56. piętrze, tam gdzie jest ten taki taras właśnie widokowy, tam gdzie tak dużo ludzi było, prawie na samej górze, nie? Co wszyscy mnie tymi telefonami nagrywali tam. No to pamiętam, jakie to było szokujące uczucie dla mnie, jak ja właśnie włażę na to ostatnie okno, tam gdzie są ci wszyscy ludzie, skupiony na swoich ruchach, patrzę dokładnie pod nogi, na te 2-centymetrowe parapeciki, staja, widzę, że tam ktoś już jest przy tym oknie, ale myślałem, że tam będzie no, parę osób, między innymi Milas, właśnie ziom, który telefonem na moje zlecenie robił mi ujęcia, on tam był pomiędzy tymi wszystkimi ludźmi. No i godą, on tam na pewno będzie jeszcze jakichś tam przypadkowych 3 ludzi, nie? Ale nie, tak, właża do góry, widzę właśnie, że przy oknie ktoś jest, podnoszę głowa do góry i szok. Tam normalnie było chyba ze 100 osób. W momencie, jak podniosłem głowę i ich zauważyłem, to wybuchłem śmiechem, tak przez chwilę. Wszyscy na widok tego mojego śmiechu też buchnęli śmiechem. Później popatrzałem do góry, popatrzałem na dół i spoważniałem. I wszyscy normalnie też spoważnieli. Ja miałem wrażenie, że oni byli odbiciem lustrzanym tego, co rysuje się na mojej twarzy. U mnie uśmiech, wszyscy się śmieją. U mnie powaga, wszyscy poważnieją. No i to było już prawie na samej górze. Później właśnie wbiją, człap do góry. No i tam na górze już 2 panie policjantki i 1 pan policjant przejęli mnie. Obyło się bez kajdanek, byli bardzo w porządku. Jeżdżek zadowolony, Jeżdżek fest zadowolony, że udało mi się to zrobić. Oczywiście zawsze pozostaje takie trochę, wiecie, że trochę taki niedosyt, bo miałem też w głowie, żeby zrobić takie przejście i w pewnym momencie z tych szerokich okien przejść na róg tej wieży, bo tam jest możliwa taka wspinaczka w takim innym, troszkę jak we Frankfurcie, że właził, nie wiem czy kojarzycie, moja wspinaczka we Frankfurcie, tam był taki siłowy ruch, którym można było też zdobywać wysokość na takich ramach okiennych. Chciałem go zastosować na Montparnasse, ale no było w pewnym sensie mało czasu, bo jeśli
poświęciłbym 10 minut dłużej na wyrestowanie i wytrzepanie całkowicie tego zmęczenia z rąk, zmieniając ręce cały czas, no to jakbych wyczepał całe to zmęczenie sprzed ramion, no to odważyłbym się zrobić ten ruch wyjścia na róg wieży Montparnasse. Ale nie zrobiłem tego, nie odważyłem się, bo nie chciałem się zatrzymywać i tak długo tam jakby trwać na tych oknach i już po prostu chciałem jak najszybciej być na dachu i jakby skończyć akcję, nie? Zgodnie z planem. Przyjechały służby, tak jak widzieliście, mało tych służb przyjechało. No, więc oni mieli gdzieś tam tak troszkę, powiedzmy, już się przyzwyczaili do tego, nie było to aż takie straszne jak te 3 lata temu. No i mogłem spokojnie wyrestować te 10 minut na dłużej i zrobić jeszcze ten róg i trochę inaczej to wszystko nagrać. Ale no nie zrobiłem tego i teraz no, nie będę płakać nad rozlanym mlekiem. W tym czasie, w którym się wspinałem, w Paryżu były zamieszki i to takie grube zamieszki. No, w wiadomościach to nawet były takie nagłówki, że Paryż płonie. Co zresztą dzień przed wspinaczką sami widzieliśmy przez okno hotelowe, jak było widać normalnie kłęby dymu koło wieży Eiffla, nie? I tam na drugiej stronie Paryża też kłęby dymu normalnie widać przez okno. Tak więc służby porządkowe i ci wszyscy ratownicy medyczni, oni pewnie byli zajęci jakimiś bardziej istotnymi zamieszkami niż kolejna wspinaczka na Montparnasse, nie? France Police. Zobaczymy się z France Police za 12 dni. Za 11 dni lecę już do Paryża, z Krakowa. No i tam spotkam się z Matthew. Matthew możecie kojarzyć, to taki mój ziom właśnie z Paryża, który pomagał mi już kiedyś. Matthew jest jednym z przedstawicieli Międzynarodowego Biura Ochrony Banota. I oto wymyślił. I właśnie mam paru ludzi w różnych stronach świata, którzy mi pomagają właśnie ogarnąć się, kiedy wpadam w tarapaty. No i Matthew mi już kiedyś pomógł w czasie, kiedy właśnie zostałem deportowany i miałem różne problemy we Francji, musiałem się tam błąkać trochę po urzędach, no to Matthew mi pomógł tam wszystko potłumaczyć w tych urzędach, te biurokratyczne sprawy i tak dalej. No i ostatnio wymieniłem kilka wiadomości z Matthew, no i chyba będzie w stanie mi pomóc znowu, jak za kilka dni będę w Paryżu musiał na komendzie się tłumaczyć. Co do wspinaczek, to raczej już tylko legalnie we Francji, już mam dość. Francuzy są, to są cwaniaki i mają piękny kraj i ja bym chciał tam jeszcze kiedyś pojechać do tego kraju, a oni właśnie jak się wycwanią, to mogą mnie tam już nie wpuścić, więc trzeba normalnie grzecznie, pojada tam, spróbuję się jakoś dogadać i powinno być dobrze. Muzyka w filmie ze wspinaczki na Montparnasse musicie przyznać, że była wyjątkowym sztosem. Sebastian Wichary stworzył tą muzykę stricte pod ten film. Chyba że Sebastian Wichary, który zrobił soundtrack do tego odcinka. Pozdro Seba, dzięki. Seba w naturalnym środowisku. I co tam, podasz, to jest ten projekt, ja? To jest ten projekt. Tak pokrótce, ile czasu ci to zajęło? Do tego momentu 5 dni, jeśli chodzi o ten projekt. Natomiast utwór finalny już gdzieś tam w głowie mi chodził 6 tygodni temu, ale utwór finalny 2 tygodnie. No to czasochłonnie. No tak, no. Duży projekt, duże wyzwanie. Nie widziałem tego jakby coś jeszcze, nie? Tylko tak podglądowo. Aha. Zajebiste. To tu siedzi jak chuj. To jest stary, to jest jakiś horror. Kurwa. Dobrze, dobrze. Zajebiście. Wbijajcie
do Wicharego na Instagrama oraz na niego na kanał. Subskrybujcie, zostawcie tam jakiś ślad po sobie, podziękujcie za to, że robi fajną muzykę. Wichary mieszka tu niedaleko, także to jest właśnie też swój synek, dobry Hanys. Dobra, teraz już jest koniec i to na serio koniec, bo ja teraz wam muszę się do czegoś przyznać, że to wszystko był fotomontaż. Wspinaczka i te ujęcie na końcu z tym księżycem, tego nie było. To jest fake. To była wszystko fotomontaż stworzony przy pomocy specjalnych narzędzi, właśnie tak jak ten green screen, co tam jest, oraz różnych innych profesjonalnych narzędzi do tworzenia filmów, razem przy współpracy z moim człowiekiem, z Arturem. To jest księżyc, to jest wytrakowane. Teraz będzie widoczne to ujęcie czyste jakby, nie? Do którego dołożyliśmy właśnie ten księżyc. No i finalnie z księżycem to wyszło tak. Masz to, Marcin. Masz to. Jesteś k***a mistrzem. Ja już wiem o tym. Tak, daliście się nabrać, to wszystko był fake, ale tych emocji, które przeżyliście oglądając ten film, mimo tego, że to był fake, już nie przeżyjecie. Przeżyliście, podobało wam się, napisaliście fajne komentarze, także fajnie, cieszę się, że udało się mi was zadowolić. Dzięki za te wszystkie wyświetlenia, dzięki za wytrwanie do końca tego odcinka. Możecie napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, czy daliście się nabrać, czy faktycznie myśleliście, że to naprawdę była ta wspinaczka i takie ujęcie z tym księżycem. Napiszcie, co myślicie o tych fotomontażach, napiszcie, czy jeszcze mnie lubicie. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, o zostawieniu łapki w górę, o subskrypcji tego kanału oraz o subskrypcji kanału od Sebastiana Wicharego. I co? To wszystko, nie? Tak, już wszystko powiedział. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdro! Co się stało ze światłem? Co się stało? Jaka dziwna rzecz.